Witam Was w Wix Labs Talk i zapraszam Was na ten odcinek. Kuba, no 1% dziennie to jest wynik w ogóle należący do elity. 1%. Mówię ludziom, dobra, słuchajcie, ja robię sobie tydzień przerwę, nie? Dlaczego? Dlatego, że zrobiłem kilkaset koła baksa, nie? I mówię, ja potrzebuję odpocząć. Ku krypto trafiłem przez znajomego. Zadzwonił do mnie, mówi, ty, słuchaj, są takie bitcoiny i tak dalej. Przez moją grupę przeszło 14 000 osób. Cześć, witamy w pierwszej edycji Wix Labs Talk. Dzisiaj naszym gościem jest ktoś wyjątkowy z polskiej sceny tradingu. Jest to Marek, dla Was szerzej znany jako kontrowersyjny Marek, założyciel i główny naczelny trader, taki wizard rynku. Nie wiem, jak ktoś mówi po polsku, ale rzeźbi na tym rynku bardzo dobrze. Właśnie Marek, założyciel Firecrew. Mamy zaszczyt dzisiaj z nim porozmawiać o tym, jak widzi rynek, jaka była jego droga, więc jeżeli będziemy mogli, to chciałbym o tym z Tobą porozmawiać dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznę od tego, wszystko dobrze u Ciebie, jak się czujesz, jak ostatnio u Ciebie na rynku? Wszystko w porządku? Jest tak. Wszystko jest bardzo dobrze. Chyba to było widać po ostatnich Twoich story na Instagramie. Ja jak patrzę, obserwuję, to ja widzę tylko sam profit. Czy to jest wręcz możliwe? Ja zawsze wolę, żeby było widać po koncie i po statemencie, niżeli Okej. po relacjach. Raczej mało publikujemy, jeżeli chodzi o social media, bo większość czasu spędzam przy rynku. Natomiast nieskromnie powiem, że tak jak dla 99% traderów na świecie, marzec był chyba najtrudniejszym miesiącem. Przynajmniej tak wynika z raportów, które wygenerowało mi AI z Xa. Z tego, co ludzie gadają, no to dla mnie marzec był najlepszym miesiącem w całej mojej karierze. No to bardzo, bardzo dobrze nam to słyszeć. To jest na pewno coś wyjątkowego, bo jak obserwuję różne konta, to wiele osób jest bardzo zdenerwowanych, polikwidowanych, a tak jak widziałem właśnie po waszej grupie, to chyba ile mieliście zysków w marcu jako grupa? 53% depo. 53% depozytów w miesiąc. 53 albo 55, jakoś tak. No dla... Kosmiczny wynik. Czyli- Kosmiczny wynik. Najlepszy miesiąc w całej mojej karierze w ogóle tradingowej. Nie? Day trading. Czyli ogólnie 1% dziennie, jeżeli przyjmiemy 20 dni tradingowych, to zrobiliście nawet 2 razy więcej niż taka złota reguła, która mówi, że 1% dziennie to jest Nie no, powiedzmy wystarczająco. sobie szczerze, Kuba, no 1% dziennie to jest wynik w ogóle należący do elity. 1% dziennie to jest 20% miesięcznie, nie licząc procentu składanego, to masz 120, to masz 20-240% w skali roku. No to jest bezapelacyjnie wynik top 1 na świecie. Rok do roku, żeby to No powtarzać. tak, właśnie o to chodzi. To ja ten wynik, te 50 parę procent depo traktuję jako fajny strzał, bo w kwietniu już bardzo mocno zszedłem na ziemię i co prawda też 2 tygodnie bardzo stroniłem od zajmowania pozycji, bo rynek był w takim aspekcie, którego nie rozumiałem, a jak nie rozumiem, to nie handluję. Natomiast w kwietniu to już było około 23% depozytu. Wow. Więc to nie jest tak, że ja jestem alfa i omega, tak? Bo na przykład wrzesień zeszłego roku miałem na minusie, minus 7%, czy tam minus 9%, więc to też jest tak, że tak jakby dla mnie liczy się perspektywa roczna, nie? Ja nie patrzę na to, że okej, zajebiście marzec 50 parę procent depo, bo gdybym tak patrzył, to najprawdopodobniej w kwietniu albo w maju te pieniądze już bym stracił, nie? Właśnie o to chodzi, że jeżeli miałeś bardzo dobry miesiąc, to czasem wtedy wyczekujesz lepszych setupów, tak? Czekasz na lepszą okazję i czekasz, aż rynek przyjdzie do ciebie i pokaże swoje karty, tak? Dokładnie, no to bardzo fajnie zaczęliśmy, czyli moje otwarcie jednak potwierdzają fakty i procenty, które nam przed chwilą ujawniłeś, jak to u was wygląda. Może zacznijmy żeby pokazać Teraz ludziom... cię widzę. Teraz może dla wszystkich, którzy tego słuchają i pewnie też wiele osób jest na początku swojej drogi, chcieliby zrozumieć ten początek tradingu i tą drogę do takiej zyskowności, do takich wyników. Marek, opowiedz mi i osobom, które to oglądają, jak zacząłeś tą swoją przygodę z tradingiem? Co cię wciągnęło do tego? Jakie były twoje pierwsze kroki? Ale skupiamy się stricte na tradingu, czy stricte na rynku krypto? Bo to jest różnica około 6 lat. Myślę, że warto bo wiele osób zaczynało w taki sposób, tak, że wchodziło w rynek krypto, dopiero później w trading, więc myślę, że warto powiedzieć całą historię, bo to jest zawsze ciekawe. Do rynku krypto trafiłem przez znajomego, którego poznałem na konferencji Umysł Milionera. I trafiłem do rynku krypto pod koniec 2014 roku. Czyli stosunkowo Bardzo wcześnie. bardzo szybko. Bardzo wcześnie, bardzo szybko.
I zadzwonił do mnie, mówi, ty słuchaj, są takie bitcoiny i tak dalej, i że w ogóle fajnie byłoby coś podziałać i tak dalej. I de facto ten sam znajomy zadzwonił do mnie 2 lata później, bo ja temat całkowicie tak jakby traktowałem bardzo powierzchownie, wiesz, no bitcoin nam wtedy kosztował jakieś frytki, powiedzmy sobie szczerze. Zadzwonił do mnie w 2016 roku, później pamiętam i powiedział, ty, bo był bitcoin, teraz jest Dascoin, nie, może byśmy coś zarobili. Ja mówię, no, że generalnie fajnie, natomiast no chyba niekoniecznie. Jakoś tak średnio chciało mi się robić tam te MLM-y wszystkie właśnie na rynku krypto. Natomiast no to, co jest ciekawe, to, że do rynku trafiłem, no tak, u mnie w domu była firma rodzinna i ja nigdy nie chciałem, żeby ktoś zarzucił mi, że ja dostałem coś od rodziców w spadku czy cokolwiek innego i stwierdziłem, że ja muszę sam zrobić robotę po prostu, a bardzo podobała mi się wizja zarabiania na giełdzie, szczególnie gdzieś tam w 2016-2017 roku, jak już mocniej wszedłem w ten rynek i właśnie wtedy pojawiły się pierwsze gdzieś tam tradingowe aspekty i tak dalej, to jeszcze na BitMEXie chyba się wtedy tradowało, Tak. to w ogóle jakieś wiesz, jakieś kontrakty się otwierało, coś, Tak. to było coś, to co jest teraz, to co wy macie teraz, a to co było kiedyś, Tak. to no Przepaść. teraz to jest bajka, nie? Teraz to jest luksus, kalkulatory do liczenia pozycji, tak. wiesz, teraz to głupek se poradzi na tym rynku. Wchodzisz i cię sam prowadzi Wchodzisz, tutorial, gdzie co tutorial jak. cię prowadzi, wszystko wiesz co masz zrobić, tylko nie Tak. wiesz, jedyne czego nie wiesz, to jaką pozycję masz odpalić. Tak. A kiedyś nie wiedziałeś, nawet jak wiedziałeś jaką odpalić pozycję, to nie wiedziałeś jaką odpalić, nie? Tak, Od tego trzeba zacząć. tak. Jak policzyć kontrakty, bo to Ethery się odpalało na kontrakty, Bitcoiny na kontrakty, no zresztą futures, tak? Kontrakty. Tak. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, to był okres 2019-2020, kiedy tak naprawdę COVID był takim bardzo mocnym dla mnie prysznicem i 2020 rok to jest rok, w którym ja stałem się profitowy, wcześniej już byłem profitowy, ale to były drobne pieniądze, natomiast w 2020 roku ja zacząłem się utrzymywać już całkowicie z giełdy. I końcówką tego roku, kiedy był wrzesień, październik, kiedy mieliśmy turbo hossę na rynku, ja pamiętam wtedy shortowałem Ethera, shortowałem go ze $120 i bardzo się zdenerwowałem, ponieważ zlikwidowałem rachunek wtedy. To była jedna z moich pierwszych likwidacji, takich już świadomych, gdzie ja już wydawało mi się wtedy rozumiem, co robię na rynku, nie? Natomiast tak jakby odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego ja robię ten rynek, w 2020 roku w Polsce zaraz po COVID-zie bardzo mocnym boom weszła fotowoltaika. Zgadza się. I to był ten moment, gdzie ja dostałem telefon od mojego znajomego, Pawła, i Paweł mówi tak, słuchaj, będę w Łodzi, możemy się spotkać, bo ja teraz sprzedałem udziały w takiej jednej firmie i teraz wchodzę w branżę fotowoltaiczną, a Paweł jest generalnie rekinem biznesu, nie? Jest naprawdę turbo mocny. Jeżeli ja sprzedażowo jestem bardzo dobry, to uważam, że on jest lepszy ode mnie i zawsze był takim moim mentorem. Poza tym też tam, wiesz, parę lat raptem ode mnie starszy, naprawdę fajny, klawy gość, nie? Po prostu klawy gość. I zadzwonił do mnie de facto, mówi, słuchaj, będę w Łodzi, spotkamy się, buduję zespół sprzedażowy z fotowoltaiki. Ja mówię, fajnie. I zaprosił na to spotkanie moją byłą dziewczynę z jej aktualnym chłopakiem, teraz już mężem, który był kiedyś moim przyjacielem. Okay. I tam padło ultimatum, że albo oni, albo ja. I stwierdziłem sobie, że tak mi że w dupie mam tą fotowoltaikę i ja się tak nauczę zarabiać na rynku, że nie będę musiał się prosić, chodzić po domach i zarabiać. To jest tak naprawdę motywacja, o której rzadko kiedy mówię, ale to tak się stało, że ja stwierdziłem, że chcę się nauczyć tradingu, żeby utrzeć komuś nosa po prostu. No tak. No i finalnie wyszło tak, że się udało, tak? No i tym bardziej, że fotowoltaika już siadła, czyli to, co wypracowałeś kiedyś, te umiejętności sprzedażowe w fotowoltaice i wykonywałeś wyniki, to dzisiaj nie jesteś nawet ich w stanie, pomimo tego, żebyś robił tak samo swoją pracę, a rynek tradingowy... No, ale są też tam, wiesz, tam te czyste powietrza, brudne powietrza, te banki energii, teraz wiatraki stawiają ludziom przy domach, no ale generalnie no, trzeba Zawsze jest coś nowego. prosić się i wchodzić w dupę klientowi, wiesz o co chodzi. Tak, Mi w tradingu najbardziej podoba się przede wszystkim to, że po pierwsze ja nie mam kosztów biznesowych, żadnych. Ja nie płacę za biuro, nie płacę za pracowników, nie płacę ZUS-u, SRUS-u i tak dalej, bo sam trading w sobie tego nie wymaga. To, że ja mam działalność, się rozliczam na firmę, to jest inna kwestia, ale to już są przepisy nasze polskie, tak? Podatkowe. Natomiast ja nie płacę ZUS-u za pracowników, nie mam ludzi na utrzymaniu. Jeżeli ja jestem tylko traderem, to ja robię sobie co chcę. Po prostu. Druga kwestia, ja jestem niezależny od ludzi. Kompletnie niezależny. Ja mam wybrane w to, ja mogę być sobą. Ja nie muszę nikomu wchodzić w dupę.
Ja nie muszę się prosić, żeby mnie ludzie lubili, bo ja ich nie potrzebuję do życia, do zarabiania pieniędzy, rozumiesz? Bo rynek jest neutralny, możesz robić w każdym momencie. Możesz Kiedy chcesz, jak chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz. Dokładnie. Proste. Trzecia sprawa, najważniejsza. Im jej na świecie, tym lepiej u nas w branży. Większa płynność, Ta większa... branża jest kuloodporna. Wojna w Iranie teraz, sytuacja bardzo, bardzo ciężka, giną ludzie. To jest tragiczna sytuacja. Zgadza się. Tak? My na tym zarabiamy hajs. Znaczy, może inaczej, zaraz. Wy zarabiacie, ale Nie na nie... tym zarabiamy, tylko dzięki temu giełda daje nam więcej możliwości do zarabiania pieniędzy. Tak. O, tak powiem. A ci, co wiedzą, jak te możliwości wykorzystać, to zarabiają. A ci, co Proste. nie wiedzą, to tracą. Także to Proste. jest... Tak całkiem na poważnie, no to generalnie uważam, że to świeczki wskazują kierunek, a nie wydarzenia. Zgadza się. I właśnie marzec to udowodnił, jak cała moja praktycznie polska konkurencja, no nawet nie wiem, czy nie cała, bo chyba najlepszy gościu, którego obserwuję w Polsce, wyszedł na zero w marcu. To i tak dobrze, I nie? to i tak naprawdę super. I on naprawdę jest dobry. Ja nie powiem o nim złego słowa, to jest naprawdę wybitny trader. Klasy światowej bym określił. Mhm. No ale to, co my zrobiliśmy stare w marcu, to jest bezczeszczenie, nie? Nie nasz wykresów, wiesz. Ale Nie no, rysuję kreskę góra, dół, człowieku, a wykres tak idzie, nie? no bo nie patrzysz jakby to, co mówiłeś, moim zdaniem... Nie patrzysz co na wydarzenia. Nie patrzysz na wydarzenia, bo one są tylko paliwem, a wykres ci pokazuje wcześniej, co się wydarzy. To jest Proste. tak, jakby pokazuje ci przyszłość trochę, nie? Jeżeli Proste. wiesz, jak patrzeć. Tak. Więc to jest bardzo, bardzo dobre. To jest moim zdaniem najważniejsze, że jakby jeżeli jesteś w dobrym środowisku, jesteś otoczony odpowiednimi ludźmi i możesz zarabiać, to rynek jest twoją wymarzoną pracą. Jeżeli podchodzisz do tego jak do hazardu, bez przygotowania, bez treningu emocjonalnego, psychologicznego, tak i bez odpowiedniej wiedzy i bez odpowiedniego... Moim zdaniem też jeszcze fajne jest to w communities, czy w takich grupach na przykład jak wasza, bo samemu, jak siedzisz w domu przed wykresem, to bardzo łatwo się jest zafiksować na pewien kierunek, czy na pewien scenariusz, ale jeżeli masz osoby, które są na podobnym poziomie i możesz sobie z nimi to przedyskutować lub zobaczyć inną perspektywę, to też pozwala, no na przykład osoby, które u ciebie, ja nie mówię o tobie, ale mówię o Nie ma możliwości dyskusji. ale mi chodzi o to, że ludzie, którzy są u ciebie, tak? Ja rozumiem to w taki sposób. Oni się uczą i to jest wszędzie, to jest nagminne. Po miesiącu zobaczą, wyjdzie im jedna, druga, trzecia pozycja i mówią, ja już umiem, nie? A oni już myślą, że oni już potrafią, uda im się 1, 2, 3 trady i później mówią, ja już go nie potrzebuję, ja już sobie co? sam poradzę. Przede wszystkim ludzie, którzy są u mnie w społeczności, myślę, że przez ostatni miesiąc miały spory mindfuck. Bo mieliśmy ten marzec, który był spektakularny pod kątem wyników i to on był naprawdę spektakularny. I później kwiecień, który był dobry, bo 20% depo w miesiąc przy 1% ryzyku do stop lossa, szanowni państwo. To ja mówię o naprawdę, to jest świetny wynik. W każdym razie ludzie mieli spory mindfuck z uwagi na fakt, że oni myśleli, że ja pójdę za ciosem. Że marzec, wow, wiesz, zaczęliśmy kwiecień. 1, 2, 3, 5, 10 kwiecień, 12 kwiecień, a ja już 20 parę procent depo, nie? 27 chyba. Ale powiedzmy finalny wynik 30% za kwiecień, nie? I stary, grałem tylko 2 tygodnie. A 2 tygodnie miałem może za 2 pozycje. Ostatnią pozycję odpaliłem, jak byłem w samolocie tutaj. Jak lecieliśmy, to longa odpaliłem, jak było CPI. Ale jeżeli chodzi o kwiecień, to ja widziałem u zagranicznych traderów, że mówili, że kwiecień tegoroczny było najgorsze price action, jakie widzieli w życiu. No i ja się zgodzę, bo było bardzo ciężkie, jeżeli spojrzysz na szerszy rynek, nie mówię o krypto, bo krypto stosunkowo miało dość czysty kierunek, ale więc to jest bardzo dobry wynik. Ale i tak i nie, no bo ja ci powiem tak przykładowo. Wiesz, i dokończę swoją myśl zaraz, żeby jej nie zgubić. Price action, tak? Z jednej strony tak, a z drugiej strony kierunek, który wyznaczałem bezbłędnie idealnie. No zgadza się, ale trzeba grać krótkie ruchy, bo było dużo liquidity grabów, dużo zawrotek, więc jeżeli No grasz... tak, ale założenie jest proste. Jak masz zysk, który cię zadowala, to realizujesz zysk. No dokładnie. To, co ci daje rynek, nie? Kwestia głowy, to tak. jest, co powiedziałeś. Tak. Kwestia głowy. Tak. Natomiast wracając jeszcze, ludzie mieli spory mindfuck, bo oni myśleli, że wiesz, że ja jestem jakiś pierwszy lepszy Andrzejek na rynku, pewnie. I że wiesz, marzec grubo, kwiecień zaczęliśmy na takiej petardzie, że to kino. I że wiesz, że ja będę próbował nawet swoich sił, jak ja nie czuję rynku. A ja nagle mówię ludziom, dobra, słuchajcie, ja robię sobie tydzień przerwę, nie? Dlaczego? Ja mówię, dlatego, że zrobiłem kilkaset koła baksa, nie? I mówię, ja potrzebuję odpocząć. Bo ja wiem, że ja popłynę. Bo największą likwidację miałem na $1,5 miliona w 3 dni.
I ja wiem o tym, że stracić na rynku to jest tak. Tak. I ja szanuję pieniądze, które zarabiam, Tak. bo ludzie bardzo często mają problem z tym, że te pieniądze dla nich nic nie ważą. Bo to są cyferki na koncie, rozumiesz? Zielone, czerwone, Dopóki zielone, nie czerwone, wypłacą, a zielone, czerwone. A zgadza wtedy się. jak przyjdzie do wypłaty tych środków, to oni mówią, o kurde, ile to jest pieniędzy, ile No ja na to tak, musiałbym pracować tak. na przykład na etacie, Tak. ile ja bym musiał, wiesz, nie wiem, jaką zdolność musiałbym mieć, żeby taki kredyt dostać Tak. na przykład, nie? Tak. To jest ten Tak. case. Mhm. Ale to jest cały czas to samo, co ja mówię, no jak się widzisz. Ja nie uważam siebie za kogoś wybitnego, ja uważam siebie za kogoś pracowitego. I tyle. I można mi wiele zarzucić, ja to powtarzam regularnie, że można mi zarzucić, że jestem taki, śmaki, sraki, owaki i tak dalej, ale nikt mi nie zarzucił, że ja nie jestem pracowity. Ja mam bardzo wąską specjalizację. To jest day trading na Bitcoinie i psychologia handlu lewarowanego. I to są tak jakby dwie rzeczy, w których ja się rozwijam. Jeżeli ktoś mi na przykład mówi, Marek, zobacz alty, ja mówię, nie interesują mnie alty, bo to ja na tym nie zarabiam pieniędzy, ja się na tym nie znam. Do handlowania altów trzeba obserwować dominację Bitcoina, dominację altcoinów, Ethereum, Bitcoina, indeksy i pierdyliard innych rzeczy, o których nawet nie mam zielonego pojęcia, wiesz co? A na końcu i tak może być tak, że projekt upadnie, został zhakowany, albo ktoś się wypiął i tego nie przewidzisz i jalla 90% i dziękuję to i ty. Yalla habibi. I jalla habibi. Nawet stop loss ci może nie zadziałać w takim przypadku. Okej. Nawet nie wiem. Nawet nie wiesz. Nawet nie wiem, bo mnie to nie interesuje. No i o to ja chodzi. mówię tylko Bitcoin. Ktoś mówi na przykład, ja nie rozumiem ludzi, którzy mają, nie wiem, 8-10 pozycji odpalonych, nie? I w tym Bitcoin. Ja mówię, ty, to czemu nie możesz Bitcoina grubo zagrać, nie? O nie, bo mi głowa nie wytrzyma. Ja mówię, a wytrzymacie na 8 pozycji? Że jak ci ciągnie depozyt, to nawet nie wiesz, co zamykać pierwsze. No. Wiesz, o co chodzi? Ja mam tak samo, ja nie potrafię grać w wielu pozycji na No raz. właśnie, ja mam maksymalnie 2 trady dla mnie, Bitcoin i Ether i to jest wszystko. I to już i tak jest dużo. I to i tak jest dużo. Więc generalnie, no śmiech na sali, nie? Ludzie tak jakby nie rozumieją tego, że na rynku pieniądze zarabia się głową. I to, co jest najważniejsze w tradingu, coś, czego ludzie nie chcą rozumieć, mi się zdaje, nie chcą rozumieć, to jest, zobacz, dlaczego na przykład u mnie w społeczności jest 330 osób. Na 100 000 osób, które mnie obserwują, mam 330 osób, które są w grupie. Przez moją grupę przeszło 14 000 osób. Dlaczego jest tylko 300? Albo I to tak nie chodzi o to, że Sparta, że 300, albo że robimy 300, jak kiedyś było w grup, tak? Ale Może to jest to. generalnie mnie to śmieszy bardzo, że tak wiele osób mówi, że chciałoby zarabiać pieniądze na rynku, a tak niewiele osób robi, żeby zarabiać pieniądze na rynku, bo sam dobrze wiesz, ile trzeba zmienić w sobie, w swoim życiu, w swoim podejściu do spraw, w zrozumieniu pewnych sytuacji, w przepracowaniu konfliktów wewnętrznych, w pracy nad inteligencją emocjonalną, nad cierpliwością, nad emocjami, nad układem nerwowym, żeby zarabiać pieniądze na rynku. Jaką transformację trzeba przejść. Gdybyś postawił tutaj teraz tego chłopaka, który nazywał się Marek Tomaszewski, który miał 19 lat i dowiedział się o tym, że istnieje coś takiego jak rynek kryptowalut, i mnie teraz, to są dwa tak oddzielne światy, że jakby ten gość zobaczył mnie teraz, to sądzę, że stwierdziłby, że jestem kozakiem, bo generalnie zawsze mi to imponowało, żeby się rozwijać w tym kierunku, ale jak on by stwierdził i zobaczył tą drogę, którą on musi przejść, to on by się nie zdecydował na to. No bo są po drodze te duże potknięcia, te likwidacje, te ciężkie momenty, nieprzespane noce i tygodnie, jak masz na przykład pozycję minusową i nie wiesz, co z tym zrobić, to też nie są My łatwe rozmawiamy o rynku, który jest badania z tego roku, ze stycznia, czy z lutego, jak byłem w Tajlandii, to te badania czytałem, ale badania robione przez Brytyjczyków dowodzą, że do tej pory najbardziej obciążającym układ nerwowy za zajęciem na świecie, zawodem, był podwodny spawacz. Czyli ci, co na przykład na platformach wiertniczych spawać, no trzeba mieć jaja z mosiądzu, stary, żeby tam pracować, nie? A w tym roku trading przebił. Naprawdę? Tak, trading jest najbardziej wymagającym pod kątem układu nerwowego, inteligencji emocjonalnej i zasobów mentalnych i metafizycznych zawodem na świecie. Najbardziej obciążającym. Przecież te memy, co są, jestem tam, powiedzmy, Andrzej, mam 30 lat i gościu cały siwy, jakiś 70-latek siedzi, nie? Przecież to jest kwestia tego, że ludzie nie radzą sobie z emocjami. Ale teraz, jak ktoś ma sobie radzić z emocjami, jeżeli on tak wstaje rano, pierwsze co patrzy w telefon, pije alkohol, zażywa różne środki używki, nie ogarnia w ogóle swoich znajomych, kuwety, energii
i tak dalej. Jak taki ktoś ma zarabiać na A rynku? jeżeli nawet prostej rzeczy jak dieta na przykład nie trzyma i nie śpi regularnie. Słuchajcie, żebyście to lepiej zrozumieli, to wam to wytłumaczę najprościej, jak mi to wytłumaczył mój serdeczny, powiedzmy, coach odnośnie dietetyki i takiego podkręcania mózgu, boostowania głowy. On mówi tak, każda decyzja, którą podejmujesz jako człowiek, wymaga zasobów. W postaci jakiejś tam dopaminy, noradrenaliny, te przekaźniki, wszystko tam mądre rzeczy mówił, wymieniał to wszystko, ja się w tym nie specjalizuję, nie? I on mówi tak, jak ty chcesz mieć energię na podejmowanie decyzji trafnych, sensownych, jeżeli kiepsko śpisz, kiepsko jesz, mało pijesz wody, nie dbasz o siebie, palisz fajki, a już nie mówię w ogóle alkohol, czy używki, czy narkotyki, czy jeszcze imprezy, dziewczynki i tak dalej. Z czegoś trzeba zrezygnować na poczet czegoś. I ludzie by chcieli mieć to coś bez rezygnowania z tego. A to jest naprawdę, to jest mordercza praca. Ludzie zawsze chcą szybkich pieniędzy, nie? Tylko jakby te szybkie pieniądze, one, które widzą w internecie, czy widzą u ciebie, tak? No bo jak ktoś spojrzy sobie tylko na twojego Instagrama, czy nie jest w grupie, nie widzi tej całej pracy, no tylko widzi ten efekt końcowy, tak? A tam jest efekt końcowy, to jest szczyt góry lodowej, tak? A to jest wszystko schowane, to co wymaga zrobienie tego, nie? Ja się z tobą zgadzam w 100%, ale to ci powiem z mojego takiego doświadczenia, co zauważyłem, analizując jakby wiele osób, które widziałem jak tradują i co robią, i to zazwyczaj osoby, które, no zakładamy już, które traciły dużo kapitału, to jest właśnie to, o czym ty mówisz, czy jakby to, co ty powiedziałeś, to jest taki brak odpowiedniej struktury przygotowania organizmu i funkcjonowania. I ja, co najczęściej zauważyłem, to jest brak odpowiedniego planu, czyli handlowanie poza sesjami, poza płynnościami, bez planu i na przykład po nocach albo w weekendy. Okej, ale to teraz ja wbiję gwóźdź do trumny. No. Powiedz mi, co z tego, że ktoś ułoży sobie plan, jeżeli nie jest w stanie się go trzymać? Możesz być najlepszy w planowaniu, co z tego, No. jeżeli na przykład mój plan zakłada, no bo ja to wszystko to wiem oczywiście, o czym mówisz. To jest aspekt pierwszy, kolumna pierwsza, przygotowanie do wejścia w pozycję. Poranna rutyna, przygotowanie się do sesji z cardio, zjedzenie śniadania, zimny prysznic, ćwiczenia oddechowe, cała rutyna, którą robię. Później jest posprzątanie pokoju, włączenie trybu nie przeszkadzać, siadam do rynku. I jako pierwszy aspekt siąścia do rynku jest analiza i przygotowanie planu. I plan zakłada miejsce, gdzie wchodzę w pozycję, gdzie wychodzę z pozycji, nieważne czy w zysku, czy w stracie, tak? Czyli mentalny stop loss, gdzie realizuję zyski, jaki zysk mnie w ogóle zadowala, jaki jest mój plan na ten trade, po co w ogóle tą pozycję chcę handlować, przede wszystkim, czego się spodziewam na rynku, gdzie ewentualnie będę uśredniał. To są aspekty, które biorę pod uwagę, tak jakby robienia swojego planu. Ale co z tego, jeżeli nawet ja zrobię ten plan i wrzucę go na swoją społeczność, jeżeli mam ludzi, którzy nie przychodzą na Zoomy w poniedziałki na przeglądy rynku, we wtorki na mindset, w czwartki na analizę techniczną, oni wezmą ten plan, stary, cena zbliża się do stop lossa, a oni zdejmują stop lossa. No to na chuj ci plan, jeżeli ty nie potrafisz się go trzymać, Tak. jeżeli nie masz jaj, żeby zaksięgować stratę. Ale też widziałem, jak często na swojej grupie, Albo się boisz na przykład dołożyć, nie? Albo No tak. zamykasz przed stop lossem, pomimo tego, że chcesz ocenić stronę. Tak, tak, ale to jest najczęstszy błąd, Tak, który ludzie lubią. tak. Tak. Ale widziałem twoje posty właśnie na grupie, że mówisz, jak to jest, że czasami właśnie takie dla ludzi najmniej ważne, bo wszyscy chcą tylko dostać tą pozycję, ten kupon na nagrodę. Hajsik. Tak, ale nie Emocje wchodzą z na zyskownej mindsety, pozycji. na psy, nie wchodzą i dużo osób pomija te najważniejsze aspekty, bo myślą, że to chodzi tylko o cyferki, gdzie mają wejść i wyjść i nie myśl, a wiesz, że 80% to jest mindset, nie? W tradingu. 50. No, to 90. To jest moja tak jakby moja prywatna opinia. W tych nie? okularach wszystko, co mówisz, to ci wierzę, także To jest moja prywatna opinia. to jest twoja prywatna opinia. Moja prywatna opinia. To bardzo dobrze. Wiem. I teraz widzisz, ja na przykład i tak jestem zajebiście dumny ze swojej społeczności i wdzięczny za nią, bo na 330 osób mi i tak przychodzi 200 na Zoomę. Stary, to są 4 autobusy ludzi, nie? Wyobraź sobie, że jedziesz autem i wyprzedasz 4 autobusy napchane ludźmi. Tak kibiców jakiegoś dobrego klubu. No ja zawsze porównywałem do pielgrzymek, ale kto chodzi, nie? Ja w tematy kibicowskie raczej Czyli staram chcesz, żeby się ludzie szli do nie ciebie na ingerować. kolanach. Nie, raczej
pielgrzymka i droga na kolanach symbolizowałaby pokorę, której uczy ich rynek do tego, żeby być profitowi. Okej. Ja nie jestem absolutnie nikim, żeby oczekiwać, żeby ktoś przede mną klękał, chyba że konkurencja. To jak najbardziej tak, tutaj jestem. Albo konkurencyjne giełdy. Tak, więc co mogę powiedzieć? A szybko przerwę ci. Co myślisz, jakbyśmy parę takich sztuk okularów dali dla ludzi, co będą oglądać podcast, może byśmy ci dali, byśmy rozdystrybuowali dla twojej społeczności? Takie? Podobają? No, fajne Dla czy nie? mojej społeczności? No, może byśmy parę sztuk znaleźli takich okularów. Pasują ci do koszulki. Dla Chyba mojej do koszulki. społeczności chciałbym kilkanaście takich par okularów. a No nie to kilka, też znajdziemy. albo kilkadziesiąt. Chciałbym docenić moich ludzi. Autobus cały takich okularów przygotujemy. Znajdziemy, nie będzie problemu. Okej, więc teraz zobacz, 200 osób przychodzi na Zoomy, nie? I nadal jest 130, które nie przychodzą. Mhm. Być może nie mogą, być może pracują wtedy, być może oglądają powtórkę, nie wiem tego. Może ci ludzie się na przykład rotują i łącznie na wszystkich sesjach jest powiedzmy 300 osób, nie wiem tego, ale biorąc pod uwagę to, że na przykład miałem 800 osób na grupie, jak było boom, no bo wiesz, że to są ludzie, tak? Tak, tak. Ludzie są tacy, że kurwa, jak rynek grzeje, to grzeje. Nieważne, czy ja zarabiam, czy nie zarabiam, to jak rynek grzeje, to oni są, Tak. a nawet jak zarabiam, a rynek nie grzeje, to ich nie ma. No muszą Bo, w gazetach kurwa, widzieć o Bitcoinie, wtedy wchodzą. Tak. Co jest w ogóle dla mnie też abstrakcją, Tak, nie? a Że później jak kupują możesz górkę. jak możesz oczekiwać takich rezultatów, jeżeli twoja droga jest taka, nie? No tak. I zaangażowanie jest takie. I jak możesz oczekiwać, nie? Niemniej no to jest nadal stary 300 osób na 14 000, które przeszło przez moją społeczność. Mhm. I teraz dziwić się, że na przykład około półtorej roku temu była taka mocna społeczność w Polsce, która liczyła pod 700-800 osób i chłopak, którego bardzo dobrze znasz zresztą, rozgrywał gemy. Takie bardzo małe projekty, nie? I rozgrywał je na DEX-ach. Czyli na giełdach zdecentralizowanych, jeżeli ktoś nie wie, czyli na takich typu Uniswap i tak dalej, i tak dalej. No i stary, jak on tam pokazywał wyniki, to aż ja sam się tym zainteresowałem. Nie mówię, kurwa, może byśmy coś takiego, wiesz, zrobili w Fire'ze i tak dalej, ale za chwilę taki szybki liść otrzeźwiający, przecież to jest chyba chwilowe, nie? To jest chwilowe. I nie minęły 2 tygodnie, bum, likwidacja wszystkich ludzi, stary, wszyscy popłynęli, nie? Ale kurwa, ciągnie muchę do gówna, rozumiesz? No tak. Czy tam pszczołę do miodu, nie? No. Do mlecza. Tutaj określenie raczej mucha do gówna bardziej mi pasuje. No bo ludzie, którzy nie za wiele wiedzą, chcą zyski, które przez chwilę są, Tak. nie mając pojęcia tak naprawdę o ryzyku. Mhm. Kolejna kwestia, co było 10 październik. 10 październik, myślę, to jest data, którą wiele osób zapamięta na świecie. 10 października Bitcoin dostał strzała, swoją drogą my shortowaliśmy. No mówiłeś, że akurat Fire. był problem z giełdami, ale WIX działał cały czas, nie? Tak, był problem z niemalże ze wszystkimi giełdami. Jeszcze jedna, z której ja wtedy korzystałem poza WIX-em, się nie wywiozła swoich użytkowników, tylko oni bardzo mocno poograniczali wypłaty, oni się tak jakby zamknęli, żeby się nie wyjechać. A, rozumiem. To też A jest, WIX normalnie działał i To się jest- nie wyjechał. chyba tylko z jedną, mieliśmy chyba maintenance jednego tokenu, to wtedy Chainlinka. Chainlinka, Bo tak, wypłatę chciałem robić. tak, Pamiętam. tak, no ale to był maintenance taki akurat, Pamiętam, że mi to technicznie. blokowaliście w 5 minut. tak. Natomiast to już tam nie jest kwestia tego. 10 październik to jest data, która myślę wiele osób nauczyła kultury na rynku i pokory. To jest dzień, w którym Bitcoin we wtorek chyba, bo 10 października to był piątek. Oni Tak. we wtorek chyba zrobili 126 400, 126 500, Tak. jakoś tak. Tak, Ja miałem stop lossa 126 700. Nie grabnęli mi tego stop lossa i się na 100 000 równo w piątek. tak. No ale to na Bitcoinie to jest mały spadek, ale co zrobili na altcoinach, to była największa. 80 po 90% Tak. szpila w dół była, Tak. nie? Bo przecież chyba Kosmos zjechał na 0,001 na Atom. no. Atom na 0,01 z To- to- $2,5 chyba. Tak, ja Z dolara. tak, Nieważne. jak się W każdym obudziłem, razie dużo. to wręcz nie dowierzałem to, co widziałem na wykresie, myślałem, że to jest bicz. 99,98% zjechał Atom. Tak, No, to pamiętam. tak. Niemniej, słuchajcie, mental. Jeżeli ktoś chce się mnie zapytać, jak, to ja mówię głowa, Mhm. nie?
Głowa. Kilka lat pracy z mental coach performance, z psychologami, psychoterapeutami i ciężkiej pracy nad sobą każdego jednego dnia, no i masz efekt. Dokładnie. Masz efekt. Mhm. Musi się wydarzyć cud, czyli trzeba unieść dupę. Trzeba się wziąć do roboty. Mhm. To jest jedyna odpowiedź. Czy każdy jest w stanie zarabiać na rynku? Tak. Daję swoje słowo, że każda osoba, która zaangażuje się w 110% w rynek, jest w stanie zarabiać na rynku pieniądze. Nieważne, czy $20,000, czy $200,000, mówię zarabiać pieniądze tak, żeby spokojnie utrzymać siebie i swoją rodzinę. Każdy jest w stanie zarabiać pieniądze na rynku. Czy każdy z Was będzie zarabiał na rynku? Nie, absolutnie nie. 99% z Was będzie dostarczycielami płynności i będziecie łudzić się, że będziecie zarabiać, bo Wam się nie chce spalać. Takie są fakty. Zgadza się. Ale w większości ludzi, nawet nie mówiąc tylko o rynku, się nie chce ciężko pracować. Każdy chce po prostu wyników, każdy chciałby pieniądze, każdy obserwuje innych ludzi, którzy mają, ale nie chcą wykonać tej ciężkiej pracy. Żyjemy. W takich czasach żyjemy, tak, dokładnie. Instagramy, Facebooki, Tak, wszystko na tak, już, na tak. cloud i tak dalej. Tak. Kiedyś to było, Kuba, co? Kiedyś to było, kiedyś był czas. Kiedyś to było. Co Twoim zdaniem powoduje, że 95 czy tam nawet 99% osób traci na rynku? Też głowa, czy jakiś taki jeden konkretny powód? Bo dlaczego ja zadaję jeszcze raz te pytania, pomimo tego, że przez to przechodziliśmy? Szukają dróg na skróty. Ludzie myślą, że będą w stanie znaleźć magiczną pastylkę, nazwijmy to tak, magiczną pastylkę, nie? Czyli drogę na skróty. Że uda się osiągnąć ten sam efekt albo podobny, Mhm. bez tej ciężkiej pracy, którą trzeba wykonać. Nie da się. Mówię wam od razu, nie da się. To jest awykonalne. Nie da się. Świadomie to robicie. I nie chcecie zrezygnować z chwilowej przyjemności, żeby osiągnąć odroczoną w czasie dużą nagrodę. Zgadza się. Po prostu. Tak. Porozmawiajmy może o tym. Myślę, że to będzie ciekawy temat. Coś, o czym w ogóle nikt nie mówi na rynku. Pogadajmy o stratnych pozycjach. Pogadajmy o tym, co zabiera giełda. Co zabiera właśnie, inwestowanie. tak. Co zabiera trading. Mhm. Zabiera umiejętność cieszenia się z małych rzeczy. Zabiera emocje. Daje ci pełne wypłukanie emocjonalne. Rozumiesz? Podchodzi do ciebie kobieta, chce cię przytulić, a ty jesteś obojętny. Bo ty nie masz emocji. Ale właśnie jak sobie radzisz ze stratnymi pozycjami, w sensie załóżmy... Bardzo dobrze, po prostu ich nie mam. No i to jest właśnie to, czyli mówisz, że strategia stop loss take profit to jest podstawa, w sensie mieć określone z góry wejście, wyjście, to co mówiłeś wcześniej i trzymać się tego w 100% bez możliwości takiej sytuacji, że No dzisiaj... tak, no bo Jacob, zobacz, na przykład załóżmy teraz jest sytuacja, teraz shortuję Bitcoina, Bitcoin teraz kosztuje 80 700. Czekam jeszcze na podejście pod 82, żeby dołożyć do pozycji i mam 100% w okolicach 83. I wiem o tym, oczywiście to jest moja pozycja, to nie jest żadna porada inwestycyjna, zresztą to i tak To nie jest opublikowane, Tak. jak już to mam nadzieję się rozegra. A to rynek w konsolidacji. 8,1, 8,1, Wix publikuje materiał, fufu. Może być. By było. Ale generalnie tak ja wiem o tym, że jeżeli oni przebiją 83, to pójdą po 86 albo po 92. Tak. Więc po co ja mam tą pozycję trzymać w nieskończoność? Coś. Jeżeli mogę, zaksięgować stratę, boli, no boli, ale strata na 8,3 mniej boli niż na 9,2, nie? A rynek też jest irracjonalny i możemy nawet pójść na 200 000. Czemu nie? Możemy. Więc jak masz trzymać pozycję Aczkolwiek 100 koła to jest mój kolejny target. 90 Tak, ale 100 koła. No ale 100 koła, stary, Tak. jak ktoś otwiera pozycję przy 81, to na 100 koła to on już dużo wcześniej ma likwidację. No dokładnie, o to chodzi. gdzie? Ale My ponadto shortując nie masz z góry określonego sufitu. Shortując, No rynek może iść nawet na 1 000 000, tak, za jednego bitcoina. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że tak będzie. Ale to jest mądre podejście. Negacja planu, 83 koła, ciebie nie ma, dziękuję, do widzenia i nie rozmyślasz, czy możesz, Czekasz czy sobie, nie. wiesz, na kolejną pozycję, albo na przykład po korekcie podpinasz się na rok wzrostowy do tych 86 z ciasnym stop lossem wtedy, no bo jednak jesteśmy wysoko w trendzie, który trzeba zarespektować, Tak. ale jednak wysoko, albo czekasz na shorty z 86, z 92, wiesz. Zależy. Okej. No to ciekawy plan mamy, czyli
mówisz, że po prostu najlepiej unikać takich dużych drawdownów. To ma sens, tym bardziej na dźwigni, bo jeżeli inwestujesz spotowo, czy skupujesz akcje, ETF-y, tak, załóżmy, ale to w ogóle nie jest nasza branża, to tam możesz sobie pozwolić na drawdown, bo jak coś, to najwyżej będziesz musiał trochę dłużej podtrzymać, tak? Czy na przykład jak skupujesz bitcoina spotowo, to też możesz sobie pozwolić na wejście minus 20, minus 30%, tak? Bardzo mnie to bawi, na przykład jak ludzie mówią, że na spocie mają duże emocje, nie? To odpal sobie 30 bitów, shorta teraz, nie? No, Zobaczymy, gdzie będziesz miał emocje. Przy 100 000 dolarów depozytu. No to porozmawiajmy o emocjach. Show me your emotion. tak, bardzo ładnie wszedłeś teraz w punkt, który chciałem podnieść. Zapraszam. Lewar razy 100, geniusz czy samobójstwo? I kiedy lewar razy 400. Lewar razy 400, klasa. Pełna klasa. Klasa i jeszcze raz klasa. Ale margin cross. Tylko i wyłącznie. Żaden isolated. Isolated jest, jak to mawiał ktoś kiedyś mądry, chyba, że stop loss są dla małych dziewczynek. Tak. Tak? To margin isolated również. Czyli Nie, no oczywiście cisnę bekę. Słuchajcie, moje zdanie jest takie. Dźwignia nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli znasz wielkość pozycji i masz plan na zagrywkę. dokładnie. Jeżeli ja mam odpalić 0,25 bita na pozycję, to jaka to jest różnica, czy ja odpalę na razy 20, czy na razy 200, czy na razy 400? Likwidacja jest w tym samym miejscu, opłaty transakcyjne są takie same. Tak. Jedyne, co się zwiększa, to dla Was pod kątem wizualnym, co ja często wykorzystuję do marketingu, procent ROI, No tak. który w ogóle nie ma wpływu na środki. Rozumiecie? Tak. Na zysk. Tak. Zarobię tyle samo albo stracę tyle samo z tej pozycji. To jest większa dźwignia, to jest tak, jakby bank wymagał od ważniejszego zabezpieczenia, na przykład pod jakiś kredyt. To jest taki sens. To jest Fajne. proste, nie? Fajne. Po prostu mniej kapitału musisz własnego włożyć, żeby móc zawrzeć określoną pozycję, ale jeżeli masz dobre money management, risk management, to tak naprawdę lewar nie ma znaczenia. Kolejna kwestia też jest taka, że jeżeli znajdziecie sobie już jedną osobę, którą macie zweryfikowaną i wiecie, że zarabia na rynku, to nie szukajcie innych. To jest ważne, nie? Bo na przykład może być ktoś, kto, nie wiem, przyjdzie do Jacoba, jeżeli miałbyś swoją społeczność, tak, kiedyś i będzie chciał się od niego uczyć i później przyjdzie do mnie i ja będę mówił coś zupełnie innego niż on. I on będzie zarabiał i ja będę zarabiał, tylko ja będę czekał wtedy, kiedy on gra, on będzie czekał wtedy, kiedy ja gram. Może tak być, wiesz? Może tak być, może być. Proste. Ja na przykład, nie wiem, łapię jeden ruch, powiedzmy, nie wiem, 5000 do góry, a ty łapiesz 7 ruchów po kolei, nie? I longi shorty. No tak, też I tam każdy może zarabiać na rynku. To jest, naprawdę to nie jest aż tak skomplikowane. zgadza się. Tylko trzeba mieć swój system. Tak A ludzie skaczą pomiędzy różnymi systemami i szukają złotego czy złotego grala? Tego grala, złotego Tak, grala. którego nie ma. Ja najbardziej się zawsze śmieję, jak ktoś mi mówi, że już zrobił taki wspaniały algorytm, że ma złotego grala na rynku. Nie ma czegoś takiego, Słuchaj. bo algorytmy się nawet, jest co jest najciekawsze, algorytmy się nawet zmieniają codziennie na rynku. Rynek często codziennie chodzi inaczej niż poprzedniego dnia. Szanowni Państwo, to jest nic. Bo miesiąc później napisał do mnie i pisze zresztą cały czas gość, który jest kucharzem nomen omen w Poznaniu. Jest szefem kuchni w jakiejś restauracji, w jakimś steakhouse'ie. I on również numerologicznie porozkładał bitcoina. Mogę Ci pokazać te wiadomości. On do mnie, przysięgam Wam, no dobra, ja Wam to pokażę. Może No. zachowaj Nie ma prywatność. co, tak, zachowam prywatność, po prostu nie pokażę jego nazwy, ale chcę Wam pokazać, ile jest tych wiadomości, nie, które ja dostaję. Ale czy to nie jest droga na skróty? To jest właśnie próbowanie na siłę rozszyfrowania systemu, którego nie da się rozszyfrować. Nie da się. Nie da się. Nie da się. To jest... I teraz jeszcze tak, zobaczcie. Chłop wysyła mi swoje portfolio, 519 000 dolarów. Niemałe portfolio. Szef kuchni. 2 miliony dolarów w rynku, dalej chodzi do Pokaż, pracy. mogę zobaczyć? Zastanowiłbym się nad tym bardzo mocno i dla mnie to jest po prostu CoinGecko, nie? Tutaj nie nic, Portfolio na CoinGecko, to jest Tutaj jego wymyślone to portfolio. jest pewnie wymyślone portfolio, tak. No jest tak, witam Marku, pompa jednak będzie do 22.04, 26 godzina 6 rano. Bitcoin, kurs 80 000. Ale która strefa czasowa? Już 6 rano, która strefa czasowa? Nie pomyślałeś o tym? Właśnie, London, czy Europa, czy... bo to jest ważne. To jest mega ważne. To jest mega ważne. I na przykład powiem, tak, była taka sytuacja, to było śmieszne.
Generalnie ja też stosuję godziny na rynku. Ja uważam, że są godziny płynności bardzo istotne na sesjach. To sesje tak. Tak, to jest godzina na przykład 6 rano, zobaczcie sobie 3:30 to jest Tokio. Zobaczcie sobie 6 rano, jak jest koniec sesji azjatyckiej i początek Europy. Zobaczcie sobie godzinę 12, między 11 a 12 jest pivot bardzo często na UK-u. Zobaczcie sobie 14:30, 15:30, 16:30, 17. To są najczęstsze godziny, na które ja zwracam uwagę po prostu, które są dla mnie istotne. Jeżeli w tych godzinach dobijamy do jakiegoś poziomu, robimy system, ja mam kolejne potwierdzenie, nie? I na przykład była taka akcja, gdzie on mówi tak, że dołek Bitcoina będzie tego i tego dnia o 6 rano. No i ja wstaję rano o 7:30, patrzę, o wiadomość od niego, nie? I on mówi tak, idealnie dołek Bitcoina. A tam było coś takiego, takie zejście w dół, nie? I stary, podeszli mi pod M-ki z H4, nie? I znowu i kolejna. I ja do niego piszę, jesteś pewien, że to jest dołek? On mówi, tak, robię zakupy na spocie, ciężka laga do góry, nie? Ja mówię, okej, a ja otwieram shorta, nie? Mówię, stary, i godzinę później, kurwa, na 3 po dół. No to chodzi, to jest rynek jeszcze właśnie, to jest ciekawe, że jest pełno tych różnych narzędzi, czy Fibonacci, czy takie, czy siakie i rynek robi coś takiego, że w tych punktach, gdzie każdy to obserwuje, się często zatrzymuje, żeby dać im Daje zbudować przekonanie. tak, żeby nadzieję, ludzie w to uwierzyli. tak i każdy A mówi później działa, chciał zrobić. później idą i tak dalej, gdzie chcieli. Powiedz mi tak, co ty myślisz o rynku, gdzie my jesteśmy, w którym my jesteśmy w fazie, czy już jesteśmy w besie, czy jesteśmy w hoście, czy my tworzymy potężny range, w którym będziemy, powiedzmy, się akumulowali, dystrybuowali parę lat. Co ty o tym sądzisz w ogóle w tym momencie? Czy to w ogóle ma znaczenie? Nie ma. Tylko zastanawiam się, jak ci to dyplomatycznie powiedzieć. Słuchajcie, dla mnie nie jest ważne to, czy Bitcoin kosztuje 200 000 czy 20 000. Dla mnie ważne jest to, żeby ruchy były. Ja jestem traderem. Z perspektywy czasu wycena Bitcoina w okolicy $1 000 000 dla mnie jest czymś oczywistym. Z perspektywy czasu. Tak, czy będzie 5 lat, 10, 15, nie wiem tego. Tak, ja kumuluję Bitcoina cały czas na spocie. Uważam, że to będzie najlepsza inwestycja tego wieku. No, albo stulecia, dobra. A wiek to jest stulecie? Tak. Zobaczcie, jakim głąbem można będzie zarabiać na rynku. Nie? Wiek to jest stulecie. Tak, w XVIII wieku. Oczywiście. W XVIII Nie, bo mnie teraz zawiesiłeś, aż wręcz jakby się zacząłem zastanawiać. Dobra, nie? No. Ja już tak mówiąc, mega skrócie, nie? To, co jest dla mnie najważniejsze na rynku, to jest poziom wyżej, poziom niżej. Czy będzie pod short, czy pod long. I tyle. No i proste. I mnie nic więcej nie interesuje. Ale to właśnie widzisz, to jest skrócenie. Teraz sobie popatrzcie na to, tak? Ja wam coś pokażę. Macie ludzi, którzy patrzą na fazy księżyca. Macie ludzi, którzy powiedzmy próbują każdego narzędzia i rysują przeróżne rzeczy. Ja też widziałem bardzo ciekawe rysunki, które ludzie robią na wykresach. Jakieś tam inne Tak. rzeczy. Tego jest bardzo dużo, tylko pytanie, To czy są ty... kreślarze. Tak, kreślarze. Czy chcesz... Fachowo nazwijmy ten zawód kreślarstwem. Tak, czy chcesz rysować i być artystą, czy chcesz po prostu mieć prosty system, który ci mówi, czy wchodzisz w podany setup z określonym ryzykiem i z określonym wyjściem, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby pisać pracę doktorską na temat tego, jak księżyc wpływa na cenę i kiedy robi szczyt lub dołek, tak? Tylko chodzi o to, żeby na tym zarabiać. Co warto zaznaczyć, ja mieszkam w Polsce, żyję w Polsce. Wszyscy, którzy pracujemy w Fire'ze, mieszkamy w Polsce. Robimy konferencje na żywo. Nie ma problemu. Kiedy nie? macie Mamy właśnie spółkę. kiedy macie konferencję? 29 maja. Gdzie? No przecież jesteś zaproszony. Ale nie pamiętam. W Łodzi. Każdy chce na tym rynku zarabiać, każdy chce do niego wejść, więc jakby to jest jeszcze jedno pytanie do ciebie, dla osób, które teraz dopiero wchodzą w ten rynek krypto, w jednym czy dwóch zdaniach, co jest na początek dla nich najważniejsze, co byś im polecał na samym początku. Wchodzą w krypto, oglądają pierwszy raz powiedzmy podcast o krypto. Jeszcze nawet nie wybrali giełdy, załóżmy, albo mają konto u nas, tak? W pierwszej kolejności rekomendowałbym, bo mogę ręczyć tylko za to, co sam robię, obejrzenie kilkunastu moich materiałów na YouTubie, które są w pełni darmowe. O. Proponowałbym zacząć od... Jest taki 3-godzinny kurs chyba jeden, nie? Mam Fajny. też Ja to 3-godzinny oglądałem. kurs, który nagrałem, tak, możecie też go sobie obejrzeć. Jak sobie wpiszecie na YouTube'a kontrowersyjny Marek, tam kurs powiedzmy o tradingu, powinno wam wyskoczyć. Ale zacząłbym przede wszystkim od darmowych materiałów i nie zaczynałbym od wpłacania pieniędzy na rynek, tylko zacząłbym od dołączenia do Fire'a, albo znajdźcie sobie inną grupę, tylko zweryfikujcie kogoś, żeby
miał wyniki, realne wyniki, no. Więc znajdźcie kogoś, kto zarabia i określcie w pierwszej kolejności, w jaki sposób wy chcecie zarabiać. Czy długoterminowo na spocie na przykład, czy kupować akcje i tak dalej. Ile czasu chcecie na to poświęcić? Bo trading nie jest dla wszystkich. Warte uwagi jest, że w Polsce mamy 3 miliony portfeli kryptowalutowych, ale tylko 250 000 kont futuresowych. Tak mało ludzi interesuje się futuresem. Tak wiele osób boi się futuresów. I nie dziwię się. 250 000 kont, tak? Tak, w całej Polsce. Okej. To jest moja grupa docelowa. To jest poniżej 10%. Tych wszystkich osób. Tak, tak. 3 miliony 250 000 to jest poniżej 10%. Mhm. To jest około 7,5%. No. Jakbyś tego nie chciał policzyć, tak wychodzi. Generalnie futuresy są naprawdę trudne i wymagające, ale są w stanie, moim zdaniem są w stanie dać ci to, czego nie jest w stanie dać ci żadna inna robota na świecie. Dokładnie. Odpowiednio poprowadzone, powiedzmy, trading to jest niesamowite narzędzie do wolności finansowej, moim zdaniem. Geograficznej, politycznej, do każdej wolności. No. Tak, Do każdej wolności. dokładnie. A co sądzisz teraz przy tym wszystkim, chociaż już raz o tym rozmawialiśmy, ale nie przy tym podcaście, o AI tradingu? Bo zanim mi odpowiesz, bo my akurat jako Wix Labs organizujemy taki hackathon, tu akurat wszystkich do tego zachęcam. Warto sobie sprawdzić teraz w maju, pod koniec maja będzie ruszała kolejna edycja hackathonu, który organizujemy. Wygrania ostatnio. Ile było do wygrania? Bentley. Bentley był ostatnio, Bentayga S nowy był pierwszym miejscem w takim hackathonie. To jest hackathon, ale ja bym to bardziej nazwał trade-ton, albo to jest takie wydarzenie, w którym każdy może przyjść i przetestować swoje siły poprzez zaprogramowanie strategii AI, która ma możliwość tradowania na rynku. Dajemy konta ufundowane, czyli nikt nic nie ryzykuje i można sobie przetestować swoją strategię. Są 2-3 etapy. W finale właśnie zwycięzcy są nagrody rzeczowe, w tym pieniądze, albo tak jak wcześniej był Bentley Bentayga. Co ciekawe, w kolejnej edycji, czyli w tej drugiej, którą teraz organizujemy, będzie podwojony price pool, także nie wiem, co będzie za auto. Rolls-Royce? Rolls-Royce albo GT3, zobaczymy. Może. Także wszystkich naprawdę zachęcam, bo to przyciągnęło pierwsza edycja przyciągnęła bardzo dużo osób z całego świata. To jest, my po prostu chcemy być na przodzie tej zmiany po prostu, która się następuje na rynku. Ona nie będzie szybka. Moim zdaniem, i zaraz pozwolę też Markowi, go zapytam, odpowiedzieć, co on o tym sądzi. Moim zdaniem AI trading na ten moment może wspierać w podejmowaniu lepszych decyzji, wspierać w analizowaniu rynku i tego, co się dzieje, czy to dane on-chain, makro, mikro, wspierać trading. Jeszcze na ten moment jest ciężko, żeby w długim terminie strategia AI-owa działała sama i była zyskowna. I co ty o tym sądzisz? Weźmiesz udział w hackathonie? Nie. A jak będzie GT3? Nie. GT3 to sobie kupię. Ale to nic nie kosztuje ten hackathon. Kosztuje. Nic nie. Czas. Mój czas. Twój czas. Okej. No to ma sens. I czas ludzi w mojej grupie. Bo jak mnie nie ma w mojej grupie, to ludzie są zaniedbani. A ja dbam o swoich ludzi. Więc kosztuje mnie bardzo dużo. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, trading to są emocje. Zgadzamy się? Tak. Więc tak długo jak AI nie zacznie ogarniać emocji, nie będzie miało żadnego sensu w tradingu. Koniec, kropka. Okej. Chyba. No, zgadzam się. Jedyna fajna strategia, którą widziałem, mam podam taki case study jedno ciekawe, bo mi się wydaje, że przynajmniej to, co ja widziałem, jak byliśmy na konferencji MBA w Warszawie, to wiele osób jest zainteresowanych tym tematem. W poprzedniej edycji była jedna osoba, która już to zrobiła 5 różnych agentów. W sensie był jeden agent od takiej analizy, drugi od takiej, jeden sprawdzał sentyment na social media, wszystko analizował i ostatni agent dostawał te wszystkie dane od wszystkich agentów. On był nazwany judge, czyli sędzia i on podejmował finalną decyzję, nie? I to akurat te jedno AI zrobiło, bo tam są różne etapy, nie? W pierwszym etapie zrobiło 60% konta w przeciągu 3-4 tygodni, ale już w drugim etapie coś nie zaklikało, wiesz, rynek się trochę zmienił i już nie poszło tak dobrze, ale jednak jakaś nadzieja jest, nie? A jak poszło, jak nie poszło tak dobrze? Wiesz co, nie pamiętam dokładnie, na pewno nie miało już pierwszego miejsca, bo to są takie grupowe, podzielone, nie? Masz grupy i później wychodzisz z grupy dalej do kolejnych etapów, także to jest ciekawe, ja to
podaję tutaj innym osobom, że można sobie przetestować taki mechanizm, pobawić się na rynku. Żeby mówię, ja i tak preferuję manualny trading osobiście, ale dla ludzi, ja na przykład wiesz co moim zdaniem jest ciekawe? Fajnie jest tak se z palca strzelić, nie? Pozycję, wiesz, kliknąć w telefon, No pewnie. zrobić coś samemu. No a jak? A nie Jest adrenalinka. Ja już w ogóle pomijam kwestię tego, że jak naprawdę ogarniasz trading, analizę techniczną i głowę przede wszystkim, to zarabianie pieniędzy to jest, za przeproszeniem, wybaczcie mi to sformułowanie, ale formalność. To już się staje nudne na pewnym etapie, nie? Tak jakby mnie bardziej podnieca już to, że ja mogę usiąść do rynku, coś się zmieniło, gdzieś rakieta wybuchła, ja muszę, wiesz, coś przeanalizować, nowe poziomy, nie? Coś się dzieje na tym rynku, niżeli samo zamykanie zysków. To jest nudne. Tutaj nie ma nic nowego. Profit, 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 stop loss, profit, stop loss, profit, profit, stop loss, profit, to jest nudne. I teraz jeżeli jeszcze największy fan, czyli właśnie tą analizę, wczytywanie się, wiesz, w wydarzenia, sprawdzanie metryk, badanie rynku po prostu, jeżeli to miałoby mi odebrać AI, No to ja bym stracił sens życia. Rozumiesz? Znaczy ja ciebie rozumiem, bo ja na przykład lubię sobie weekend odpalić wykres i sobie go poanalizować. Rozumiesz. Rozumiem, no. Kawka, siedzisz sobie, Tak. patrzysz na rynek, mówisz, co oni te... Tak, i nocy, czekasz i nie? przygotowujesz się, nie? Tak, tak. Nie myślisz, a co oni mają w głowie? Ty, jakie tabletki dzisiaj trafią po okno? Nie rozumiesz. Co zaplanują, nie? Tak. Tak, to jest najfajniejsze. Kogo dzisiaj strzelamy? Nie, to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim właśnie to. Znaczy, to trzeba lubić, nie? Ja na przykład to kocham, no ty też kochasz, no po prostu to przychodzi naturalnie. Pasja, no. Dlatego to też trzeba moim zdaniem robić z pasji, jeżeli ktoś to tylko robi też, jeżeli robicie to tylko dla pieniędzy, no to musi być Fire Crew, bo tam, ale to tam dostajecie gotowo na tacy po prostu podane. Nie co aż masz, tak, nie aż tak. Nie aż tak? Nie aż tak. Właśnie ja unikam takiego typowego kup, sprzedaj. Nie, ja nie chcę robić czegoś takiego. Ja tam ludzi zmuszam do myślenia. Ja mówię na przykład, słuchajcie, jeżeli teraz wydarzy się to i to moim zdaniem to i dla mnie bias tylko longi na przykład do tego i do tego poziomu. I stary, ja dostaję na przykład 200 wiadomości tego dnia, Marek, ale wyjebana analiza, zajebisty plan, dzięki, zarobiłem w chusiana, nie? To mnie jara. Ja nie mówię... Ale nie, to masz nie czekam na wyedukowanych ludzi już, No którzy tak, potrafią, no. bo by ktoś przyszedł nowy i powiedział, co to znaczy bias na longi? Wiesz o co chodzi? Wikipedię sobie No wiem, więc ale to o to chodzi, że ale wiesz co, to jest ogólnie lepsze, bo grupy sygnałowe, takie stricte sygnały... myślących, kurwa, wiesz o co chodzi. Tak, o to chodzi. I oni, nawet jeżeli ty byś się, powiedzmy, gdybyś nie powiedział, oni chcą rozgrywać, to jeżeli są myślący, to są w stanie sobie jakoś poradzić, a jeżeli... Tak, na to przykład, widzisz, ostatnie 2 tygodnie mniej mnie było na kanale, ale nie dlatego, że mniej, bo ja chciałem, tylko mniej dlatego, że się nic nie działa na rynku, nie? I na przykład ktoś napisał na support, czy moglibyście poprosić Marka, żeby wstawił swoje poziomy, bo chciałem coś pohandlować. Ja stary zrobiłem screena, na ustach wstawiłem, gościu pisze, za 3 dni zarobiłem $14,000, dziękuję. Ja mówię, proszę, ja tego nawet nie zagrałem. 10% oddaj na biedne dzieci i wszystko ja jest nie okej. byłem przekonany, rozumiesz? No dokładnie. A gościu stary wszedł, zrobił robotę, wyszedł i mówi, ja się najadłem, odchodzę od stołu, dziękuję, psychologia. Super. To jest mindset, nie? To jest właśnie... Wszystkie wyniki, te wiadomości są do wglądu na darmowej grupie. Możecie sobie zobaczyć. Dokładnie. Ostatnio ludzie zaczęli odchodzić z darmowej grupy, bo tyle spamowaliśmy wynikami. Tak? Tak, bo ludzie myśleli, że że pokazujemy tylko pozytywne wyniki, nie? Nie, pokazujemy wszystkie. Po prostu znamy się na swojej robocie. Ale też rzucacie screen od innych ludzi, tam widziałem, bo ja sobie pozwalam obserwować osoby, które z nami współpracują, przeglądam także, no i sam widzę po wynikach w firmie, że macie bardzo dobre wyniki, tak, jako grupa tradingowa. Nie sprzątaj, Fire pozamiatał. No, także podsumowując, jeszcze raz, gdzie można Ciebie znaleźć, jakie kanały społecznościowe? Szanowni YouTube. Państwo, Łódź, ulica Piotrkowska 238, drugie piętro. Nie no, YouTube, kontrowersyjny Marek. Marek, Instagram, kontrowersyjny Marek, to tak oryginalnie, żeby było. Telegram, strona Fire Crew, Firecrew.pro. firecrew.pro. Można pooglądać. Już dzisiaj. Dołączyć. A, dobre. Nie dołączaj. Zawali. Tak, także zapraszamy. My zorganizujemy takich trochę okularków tutaj dla wszystkich, co oglądali, zobaczyłem, kurwa. obserwowali, dla społeczności też
Marka za to, że są taką wierną społecznością i dobrą, Zżytą. zżytą i Zaangażowaną. zaangażowaną. Także mam nadzieję, że wyczerpaliśmy dzisiaj tematy na dzisiaj. miło. Bardzo mi miło było tą rozmowę odbywać dzisiaj. Dzięki Marku i Dziękuję uprzejmie. gratulacje, że odbywałeś na rozmowę w naszej pierwszej edycji Wix Labs Talk. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony. Ja również. Do zobaczenia Do zobaczenia. w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Dziękuję, że byliście częścią tego odcinka. Jeżeli spodobało Wam się to, co robimy, zasubskrybujcie, polajkujcie i wyślijcie to wideo do kogoś, komu może się je przydać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.